Mamy to. Zapowiedziano zmiany, które być może wprowadzą endgame z powrotem na dobre tory w Path of Exile 3.27. Ale zanim omówimy to sobie i zanim powiem wam, co o tym myślę, wróćmy sobie do dzisiejszego streama. Moim zarzutem jest po prostu wywalenie ekonomii do góry nogami i sprawienie, że nie ma nic wspólnego z balansem tak naprawdę, no. Ale wszystko do odratowania. Ja jeszcze czekam na jakieś patche, wierzę w to, że spoczują coś. Mimo max do tygodnia będzie patch. Taki solidny patch. No i jak zaraz zobaczycie, to miałem rację, ale porozmawiajmy od początku. GGG mówi nam, że minął już prawie tydzień od startu Keepers of the Flame i zespół GGG ciągle monitoruje, jaki jest feedback, jeśli chodzi właśnie o community Path of Exile. Przez ostatnie kilka dni wprowadzili sporo hotfixów i jeden patch, żeby naprawić trochę problemów, których gracze doświadczali. I poniżej podzielą się tym, nad czym aktualnie pracują. Po pierwsze informują, że mają zamiar od nowa przydzielić cały drop dla breachowych monsterów i tutaj głównie fokusując się na tym, żeby breache, które spotykamy, niezależnie czy są to te stare breache, takie rozszerzające się, czy te nowe breache, jako te gniazda, żeby po prostu były bardziej nagradzające i bardziej warte poświęcenia czasu na nie, bo jednak troszkę czasu na nie musimy poświęcić, te fale muszą przelecieć, chwilę to trwa, to też nie jest tak, że klikamy, zabijamy mobki, lecimy, tylko chwilę trzeba nad tym postać i po prostu, żeby to było bardziej nagradzające. Co jest dobrą zmianą, bo ogólnie Genesis 3, umówmy się, ta górna lewa część była przegięta i też sporo zniszczyło to w lidze, o czym jeszcze za chwilę porozmawiamy, zresztą już nagrałem o tym film, ale same nagrody z tych encounterów breachowych były troszkę słabe. Napisali też, że są świadomi feedbacku dotyczącego hive'ów, czyli tych właśnie gniazd, że gracze są sfrustrowani tym, że muszą bardzo dużo czasu poświęcać na rozwalanie ścian przed samym wyzwaniem i aktualnie myślą nad opcją, która umożliwiałaby, żeby niszczyć duże liczby ścian przed samym startem tego wyzwania, jeśli chodzi właśnie o bicie hive'a. Mają do nas przygotowaną kolejną porcję Fallborn unikatów, których nie dowieźli na start ligi, a dadzą je nam właśnie przy następnym patchu, przy następnym restarcie. Teraz najważniejsza zmiana. Wielokrotnie mówiłem, że ogólny nerf loota do wszystkich mechanik, plus oczywiście to, że samo Genesis 3 wpłynęło bezpośrednio albo pośrednio na wiele mechanik, po prostu wpływając na to, że są nieopłacalne do farmienia, gdzie w 3.25, w 3.24 mieliśmy idealny balans. Za jaką mechanikę się nie chwyciliśmy, to szło na niej całkiem nieźle i sensownie zarobić. Teraz wygląda to kompletnie inaczej, dlatego community jest oburzone, w tym oczywiście ja, i napisali, że są świadomi tego, że gracze w late game'owych strategiach zauważają wiele różnych przestrzeni, gdzie no, nie opłaca się po prostu tego robić, gdzie nie ma tutaj takiej różnorodności i progresji, no i tworzą listę ulepszeń. No i widać, że tutaj będą się starać, aby te strategie, które niestety ucierpiały, które są mało opłacalne, żeby były bardziej kompetytywne, bardziej opłacalne, troszeczkę bardziej zbalansowane. No niestety spartaczyli trochę sprawę, bo wcześniej, tak jak mówię, w PoE był bardzo dobry balans, za co się nie chwyciliśmy, nawet za Delva, to szło na tym robić pieniądze. Teraz niestety Harbingery mocno ucierpiały, są prawie że nieopłacalne, między innymi przez to, że z drzewka mamy darmowe frakturowane tier 1 itemy, tak naprawdę co chwilę, przez to fracturing orby są prawie nic nie warte, anulmenty to samo, więc Harbingery dead. Rituale przez fracture itemy, przez to, że spektry dostały buffa i trupy są tanie, też dead. Wiele mechanik cierpi, także czekamy na zmiany i tak jak wam mówiłem, będą zmiany, nie quitujcie jeszcze ligi, poczekajcie, nie denerwujcie się, zrobią, posłuchają się community, jest patch, także super. Napisali, że w następnym tygodniu planują wydać te zmiany, a większa porcja tych zmian oczywiście jest też planowana na ligę 3.28. Daję wam znać, nagrywam to prawie o 3 w nocy, od razu to zmontuję i dla was wrzucę. Mam nadzieję, że odwdzięczycie się jakąś łapką w górę czy komentarzem dla zasięgów, będzie mi bardzo miło. Słyszymy się oczywiście na streamkach u mnie na Twitchu czy na YouTubie i kolejnych materiałach i siema.